Siemano, witam Was serdecznie ze słonecznego Szczecina. Jestem blisko Odry, słuchajcie, po drugiej stronie, na prawym jego brzegu, na tak zwanym prawobrzeżu. I będziemy sobie śmigać tą oto wspaniałą maszyną Engwe EP2 Pro. Jest to wersja europejska, czyli skryzowana do 250 W. Teoretycznie można ją odblokować, co też uczyniłem ostatnio. Mamy sezon letni, więc jeżdżą samochody z różnymi jednostkami pływającymi, ale my nie o tym. Słuchajcie, teoretycznie jest tutaj silniczek 250 W. No oczywiście, umówmy się, ja już wielokrotnie to powtarzałem, silniki nie mają mocy. Silnik ma taką moc, jaką da mu sterownik, a ten potrafi wykrzesać z tego tutaj oto cuda 750 W mocy, a podejrzewam, że i więcej, ale zrobimy sobie testy. Podłączę swój miernik z któregoś tam czasu i zobaczymy, ile w piku potrafi strzelić ten sterownik w ten oto silnik. W każdym bądź razie jeździ się tym zapierdziela niesamowicie. Zobaczcie mój pierwszy film na temat tego roweru, gdzie jechałem 48 na godzinę. Fajna sprawa. I od razu mówię, kieruję ten film do ludzi, którzy pasjonują się rowerami elektrycznymi lub też chcą kupić taki rower, a nie do cykorów, którzy boją się, że ten rower nie spełnia jakichś tam przepisów, że jest nielegalny, że to motorower. Takie bzdury zostawcie sobie w swoich głowach i nie piszcie tego w komentarzach, bo ja strasznie, naprawdę strasznie tego nie lubię. Ten film ma na celu pokazać, zaprezentować Wam taką właśnie fajną maszynkę, a nie gadanie o przepisach. Jak się boisz, nie patrz, zmień kanał i tyle. Rowerek posiada taki fajny pilot, wyświetlacz, który fabrycznie był na środku, ale ja to przemieściłem na lewą stronę, ponieważ tutaj zamocowałem sobie mocowanie do telefonu, bo tu by mi nie weszło. To raz, znaczy weszłoby, ale generalnie ja chciałem zamocować sobie sakwę tutaj, Wildcata, łatwo odpinaną właśnie na środku, ona smocowana, więc musiałem to przenieść tutaj. Rowerek włączamy pilotem, pilot ma 5 przycisków, przepraszam, raz, dwa, plus minus, duże bukwy, plus minus. M tutaj jest, nie widać, ale jest napisana literka M, taka funkcyjna, menu tam można wejść, poustawić różne parametry. Tym przyciskiem z boku tutaj włączamy światło, no a tu uruchamiamy rower. Przyciskając krótko, wyświetlacz się odpalił i już mamy 5 stopni wspomagania, może mieć 3, w zależności jak sobie ustawimy w wyświetlaczu. I teraz tak, jak przestawiamy wersja europejska i wersja International, czyli odblokowana totalnie. Ja w tej chwili mam odblokowaną, ale pokażę Wam, jak się to robi. Do menu wchodzimy poprzez jednokrotne przytrzymanie plus i minus na pilocie przez 3 sekundy. Zapala się nam takie ustawienie i w tym momencie naciskamy plusik do góry przez 15 sekund trzymając i za chwilę na wyświetlaczu zmieni się wartość, widzicie, 25.0 i w tym momencie rower jest zablokowany do prędkości 25 na godzinę. I teraz spójrzcie, manetkę jak przekręcę, działa tylko w takim trybie do ruszenia, do podprowadzania. Jest to taka sama prędkość jak funkcja podprowadzania. Tutaj, gdy przytrzymamy minus na wyświetlaczu, pojawi się taki rowerek, o widzicie, i działa to dokładnie tak samo jak manetka. I teraz nie osiągniemy prędkości większej niż 25 na godzinę. Ja jeżdżę sobie na tym trybie, ponieważ w tym trybie te 5 stopni wspomagania jest bardzo fajnie wyważone i wystarczające, jak dla mnie. A jak chcę sobie poświrować, żeby na manetce jeździć, to wtedy sobie odblokowuję. Ale większość czasu, powiem Wam, jeżdżę na zablokowanym właśnie takim trybie, bo jest po prostu fajniej i przyjemniej się jeździ. Jak dla mnie przynajmniej, nie? Oczywiście. Rower posiada fajny bagażnik o dopuszczalnej masie 25 kg. Jest to porządna sprawa. Zawieszenie przednie, duży skok widelca pozwala naprawdę na fajne tłumienie nierówności, no jak i te potężne, grube opony 20 o szerokości 4 cali. Po prostu one naprawdę dużo wybaczają, jeżeli chodzi o jakieś nierówności. A jeszcze jak dopompujecie tak powiedzmy 0,7 bara, gdzie one są miękkie, to wystarcza. To już w ogóle komfort jazdy jest zarąbisty. Wiadomo, zwiększa się zużycie baterii, ale komfort się zwiększa samej jazdy. Hamulce tarczowe, przód i tył. Hamulce tarczowe mechaniczne zaznaczę. Są w stanie zatrzymać ten rower. Lepsze by były hydrauliczne, ale to tylko moja fanaberia, ponieważ tu wystarczają te hamulce jak najbardziej. Bateria chowana jest tutaj w środeczku. Tu możemy ją doładować lub też po złamaniu wyciągnąć tą baterię. Zapraszam do pierwszego odcinka, tam wszystko objaśniałem co i jak.
Szereg regulacji, kierownica góra, dół, siodełko wiadomo, pedały tak samo składane. Rewel, po prostu rewelka. Oświetlenie przód i tył, łącznie ze stopem. Gdy naciśniemy hamulec, stop się zapala. Rewelacja. Przerzutki tylko w tylnym kole. 7 przełożeń, wystarczające, naprawdę wystarczające. Ja cały czas jeżdżę na 7 tylko przełożenie, no bo nie używam generalnie przerzutek. Chyba że jakiś podjazd bardzo stromy, to wtedy tak, ale przy tej mocy 7 wystarcza, nie trzeba redukować w ogóle żadnych przerzutek. Dobra, lecimy. Zobaczcie, dzięki takim grubasom taki teren to żadne wyzwanie. Jedzie się fantastycznie, mięciutko, nic nie dobija. No elegancka sprawa. A ja jestem w miejscowości Święte i tu wbijam na lewo. Chcę pojeździć, poszukać fajnych miejsc do koczowania. Dzięki tym szerokim opolom, jadąc po takim terenie i na przykład wjadąc jakiś piasek taki luźniejszy, na przykład tutaj, słuchajcie, nie, o, tu nie widzicie tego za bardzo, nie ma naprawdę zbytniej różnicy, bo te opony świetnie radzą sobie w takim terenie. Tutaj stopnie wspomagania są tak fajnie wystopniowane, że to nie jest tak, że na jedynce macie jakąś tam małą moc albo coś takiego, nie. To bardziej chodzi o prędkość. Moc też jest skryzowana troszeczkę, ale ja powiem Wam, w terenie jeździłem takim różnym, że na jedynce jechałem po takiej trawiastej trawie, chciałem powiedzieć, po trawie, jedziecie wolno, ten silnik dostarcza Wam tyle mocy, że możecie ruszyć śmiało i bez problemu jechać do jakiejś prędkości, powiedzmy 15 na godzinę i wtedy czuć, że wspomaganie ustaje. I to jest właśnie bardzo fajne, bo możecie fajnie kontrolować sobie prędkość, na przykład jadąc wśród ludzi, tak jak ja w Darłowie jeździłem, trochę ludzi tam chodziło, wystarczy właśnie wbić sobie jedynkę i jedziecie te 15 na godzinę, a nawet mniej, 13-15 jakoś tak, wolno, bezpiecznie, a i mocy, mówię, też nie brakuje, bo gdy prędkość na przykład spadnie, o, nie wiem, do, powiedzmy, o teraz 10 na godzinę i ruszam, to ten rower się wyrywa do przodu z taką mocą, żeby łatwo Wam właśnie było osiągnąć tą prędkość. I to jest właśnie bardzo fajnie wystopniowane, o tym co mówiłem wcześniej, właśnie na zablokowanym trybie europejskim, bo sobie fajnie można regulować prędkość na różnych stopniach. Co niektórzy powiedzą, no jaki to legalny, jak ma manetkę. Słuchajcie, można to potraktować w ten sposób, że manetkę macie w gratisie. Kupujecie wersję europejską, moc jest obcięta do 250 W i prędkości 25 km na godzinę, a manetkę możecie sobie zawsze ściągnąć, sprzedać, będziecie wtedy in plus. Jak bardzo tak Wam przeszkadza to, że właśnie ta manetka tutaj jest. Myślę, że to żaden problem. Ja nie boję się jeździć rowerem z manetką, nie boję się jeździć nawet po mieście. Ja jeżdżę zawsze z głową, słuchajcie, nigdy nie zapierdzielam, mijam ludzi, zawsze zwalniam. W mieście nie przekraczam tej prędkości 25, naprawdę nie jest mi to do niczego potrzebne. No stary jestem, no to już ja już swoje wyszalałem się może dlatego. Choć czasem na bezdrożach takich jak to lubię sobie przycisnąć, no ale dzisiaj tego robić nie będę, ponieważ jestem po nocce, spałem tylko 4 godziny po 12-godzinnej zmianie. Jestem taki troszeczkę na wyjebaniu, że tak powiem, i sobie właśnie jadę wolno i zwiedzam. Takie piski, co możecie słyszeć, to nie są piski z roweru, tylko z mojej sakwy z przodu. Po prostu nawaliłem do tej torby tyle, tam picie jest też jest ciężka i obciera kierownicę i kwiczy. Sam rower nie wydaje żadnych odgłosów, poza cichym pomrukiem silnika. Zawieszenie też pracuje z przodu bardzo fajnie. Rower po przybyciu do Was przychodzi w kartonie, dość solidnie zapakowany. Trzeba poskręcać to nieco. Błotniki, co tam jeszcze, kierownicę, no wiadomo, koło założyć i nic poza tym. Przerzutka już jest wyregulowana do tego stopnia, że ona działa po prostu perfekcyjnie, nic nie trzeba regulować. Tylko mówię, złożyć rower po wyjęciu z paczki, a naprawdę jest solidnie zabezpieczony. Zobaczcie sobie pierwszy odcinek, gdy przybył do mnie ten rower. Tu jest takie miejsce, nawet koleś wjechał, ale tu jest wjazd zawałem, to zawałem nie będę wjeżdżał, ale jest fajne miejsce do rzucenia kajaka, tylko trzeba by trochę przeciągnąć. A ja polecę sobie teraz wzdłuż wału, o tam. Zobaczę, może tam się uda jakoś fajnie dojechać. No mówię, o takim terenie. Zobaczcie, lecę sobie cały czas na jedyneczce.
kręci się pedałami bardzo fajnie, lekko. Czasami nawet muszę odpuścić. Tylko na taki teren najlepsze są długie spodnie, a ja mam krótkie i mnie te krzaki po nogach napieprzają. A jeszcze tapca nie wziąłem na alergię. Ja mam alergię na pyłki, trafi. Jak zawsze jeżdżę w takich warunkach, to później kurde cierpię. Ale zobaczcie, no. Jedyneczka. Co prawda zmieniłem sobie na piąteczkę przerzutkę, jakiś robak tu siedzi, żeby sobie po prostu lżej i jeszcze lżej machać, bo na 7 mógłbym jechać, ale po co? No, krzaczory mnie smagają, żeby tylko po krzywy nie trafić. Jedzie się naprawdę wyśmienicie. Polecam ten rower w teren, jest idealny. Ja już nie wiem, kiedy ja pojadę swoim składaczkiem, tym co sobie zawsze chwaliłem, ale zszedł na dalszy plan, wierzcie mi. Rower bije go na głowę, a nawet dwie głowy. Patrzcie, nawet tutaj ludzie rozbijają te namioty. Popieram taką aktywność fizyczną. Gdzieś to ja jadę, kurde. Nie wiem, ta droga jest jakaś dziwna. Nie wiem, czy to jest sens jechać dalej, ale na razie jadę. Patrzcie, może się robić taki manewr. Jedziemy sobie na środek bez problemu. Odrobinkę tylko ciężej jest, ale na przykład po krzywę, żeby minąć, wjeżdżam sobie na środek i normalnie sobie jadę. Mój głos drga, bo troszeczkę tutaj nierówno jest, ale jedzie się całkiem zacnie. Cały czas na jedynce powtarzam. To co by było, jakbym pierdyknął sobie trójkę, szkoda gadać. Jakąś budowlę znalazłem. Patrzcie. Tam widzę samochód, więc jakoś tam dojechał. Jedziemy tam zobaczyć. Niestety miejscówka też zajęta, ale myślę, że oni stąd chyba pojadą, bo taki namiocik sobie rozbili, plażowy. Jest wiele miejscówek, tylko kurde wszystkie zajęte, to jest najgorsze. No, patrzcie, jakieś auto jedzie, kurde. No jak on tu wjechał? To nie można wjeżdżać. No, dwa samochody jadą. No te samochody tu chyba nie pierwszy raz wjeżdżają, bo ta droga jest totalnie wyjeżdżona. To ja już wiem, skąd te samochody, one przyjechały stąd. Tu wjechały, tam wałem, a tu jest jeszcze jakiś dojazd. Idziemy sprawdzić, co to jest. Tylko że tutaj i tak nie można przejeżdżać, bo to jest przejazd przez wał. Dobra, nie będę przeszkadzał ludziom. Widzę, że miejscówka zajęta. Jak zwykle, jak zwykle. Patrzcie, po jakim terenie ja jadę. Nie ma to problemu żadnego. Widzicie to? Tylne koło kręci, mogę wam to pokazać. Ale lecę po takim kopnym piachu jak cholera, widzicie? Zresztą no widzicie, jak to wygląda. Ja jadę. Te opony wybaczają naprawdę wiele. I to jest najbardziej zajebiste w tym rowerze. Tutaj mamy ścieżkę betonową. Włączyłem sobie dwójeczkę. Zobaczcie. 17-18 na godzinę. Tu tam mi wystarcza. Dojechałem do mostu, ale niestety most był nieprzejezdny, zawalony. Spotkałem takiego pana, który bardzo chętnie mi pomoże podprowadzić mnie do Świętej inną drogą. Właśnie jadę. Sam bym też wyjechał, no ale no pan mówi, że właśnie wraca do Świętej inną drogą, no to jadę też z panem. Fajna sprawa. Zawsze można fajnych ludzi poznać. Już się trochę rozbudziłem, więc można trochę szybciej pojeździć. 16,5 km za mną, a ja jadę znaną już sobie drogą, ponieważ tutaj jechałem już busem dzisiaj, spałem. Nie opodał, tam gdzie wam pokazywałem. A zaraz będziemy wjeżdżać do Świętej z powrotem, ale ja jeszcze pojadę w inne miejsce. Chcę sprawdzić. Pożegnałem już mojego przewodnika. Jadę jeszcze zobaczyć w jedno miejsce przy Inie. Być może tam uda się zakoczować na noc. No, ale zobaczymy. Rowerro jest po prostu zarąbisty. Tak się fajnie nim jedzie. Piach, nie piach. Nierówności nie ma znaczenia. Fajnie się zapierdziela, kurde. Normalnie moja topka z rowerów, które mam. Naprawdę. A jak chcesz kupić taki rower, słuchaj, no to mam dla Ciebie fajną ofertę, ponieważ masz w opisie filmu link do zakupu oraz kod rabatowy na 70 eurasów. Tyle możesz zaoszczędzić przy zakupie.
Klikając w link poniżej od razu kupon jest aktywowany, także od razu macie zniżkę, jeżeli wrzucicie rowerek do koszyka zakupowego i możecie kupić go naprawdę no sporo taniej, 70 euro drogą nie chodzi. Zachęcam, bo naprawdę rowerek jest przekozacki. Zajrzyj też na moją stronę marcin.pl. W dziale rabaty sklep, tam znajdziesz aktualne rabaty, które dostaję od firm. Może wyczaisz coś dla siebie i kupisz to taniej. Tego mostku mi było trzeba. Właśnie tam jest Ina. Skręcamy. O kurwa. Płyty Jumbo. I doleciałem do miejsca, do którego chciałem dolecieć. Tu jest takie, o. Myślałem, że tutaj jakoś da się dojechać, ale niestety widzicie, barierki wszędzie i o, dupa. To by się dało zwodować nawet kajak, ale no niestety. Ale widzę, że tutaj jest ścieżka rowerowa, tu się zaczyna, idzie w tamtą stronę. Ciekawe, gdzie jest ścieżka w drugą stronę. Tam jest ścieżka rowerowa, tylko że tam nie jest ścieżka rowerowa, to jest tylko zwykła droga. A tu jest normalny nasyp. Ale rowerkiem się śmiga wyśmienicie, słuchajcie. Poezja, to jest po prostu poezja, to jest najlepszy z moich rowerów, jaki do tej pory mam. I kurde, wybaczcie, ale będzie większość filmu z tym rowerem, no bo ja go po prostu kocham. To jest miłość od pierwszego wejrzenia. Tak fajnie mi się nim kurde jeździ. Raz, że spełniło się moje marzenie, bo zawsze chciałem fata. Nie zawsze o tym mówiłem, ale zawsze chciałem fata. I mam. Bateria, słuchajcie, czy to jest 13,2 Ah. A zobaczcie, przejechałem już i widziałem 25,5 km prawie, dopiero jedna kreska mi zeszła. Jadę sobie teraz na czwartym biegu, sobie akurat czwartym stopniu wspomagania sobie akurat jadę i jest ok. A tak to jechałem cały czas na jedynce, widzieliście tam na tym wale, w tych daję świetnie sobie radę. Kurde, mówię, te opony, ja cały czas będę to powtarzał, one dużo wybaczają. Jest niezmierny, zarąbisty komfort jazdy. Nawet to, że nie ma tutaj tylnego zawieszenia z amortyzatorem, bo te opony dają sobie świetne radę. No i siodełko, mięciutkie siodełeczko na elastomerach. Muszę się czegoś napić, bo jeszcze nie piłem, a jest dzisiaj tak gorąco, że aż się nic kurde nie chce. Aż nie chcę, się zastanawiam, jak wrócę do samochodu, co tam będzie się działo. Istne piekło. Ale jest kurna gorąco, powiem wam. Słuchajcie, ile mam stopni teraz? 29, temperatura spada. Z 31 spadła o 2 stopnie. Ale jest masakra, kurde. Polecę jeszcze w to miejsce, gdzie byłem rano. Być może się zwolniło. Będę mógł tam pojechać. Dobrze by było. Tada! Dojechałem. Patrzcie, nie ma tu nikogo. Nie ma tu nikogo. Zmyli się. I ja tutaj dzisiaj przyjeżdżam na nockę. A jak? Wracam zaraz po furę, zapakuję rowerro i tutaj przyjadę. Zwalam kajak i popływam sobie wieczorem. Słońce trochę schodzi w dół, więc pogoda na pływanie idealna. Jadę. Teraz sobie odblokowałem na sam koniec. I zobaczcie, można na samej manecie jechać. Ale to nie polecam tak w krzakach, bo te wszystkie krzaki z boku to takie bicze i napieprzają mnie tak w nogi. Kurde, pokrzywa mnie dotknęła, ale nie oparzyła. Patrzcie, bateria w połowie wyładowana, 36 ciśnie. Ładnie, ładnie. 38 prawie. No jest 38. Prawie do 40 dobija. Patrzcie, to jest perła, stoi sama. Dojechałem.